gminie. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych, witam pana wójta, witam pana skarbnika, witam pana mecenasa, witam również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rzeszowie, kolegę Wojciecha Marka Warszewskiego. Witam panie i panów sołtysów, witam kierowników referatów Urzędu Gminy w Gminie, kierowników jednostek pomocniczych. Bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na stan 15 lat w tej chwili na sali obecnych jest 13. Wobec powyższego Rada jest władna do podejmowania uchwał. I pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. To punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi sprawdzenie obecności, punkt trzeci przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z czwartej sesji Rady Gminy Czerwinie. Punkt piąty przyjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2024 rok. Kolejna uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2024-2037. I trzecia uchwała dotyczy ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dla dzieci dla placówek oświatowych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Wolne głosy i informacje. Punkt 9. Zakończenie. Czy ktoś tutaj z Państwa radnych chciałby doporządkować jakieś uwagi, jakieś dodatkowe punkty? Nie widzę. Wobec powyższego przejdziemy do przegłosowania przedstawionego porządku obrad, z tym, że dzisiaj mamy takie małe problemy techniczne i musimy to zrobić jako głosowanie imienne. I ja pozwolę sobie wyczytywać po kolei imiona, nazwiska radnych i tak się określa za lub przeciw. Tak? Fabiszko? Za czy przeciw? Przepraszam, Karolina Dorosna? Za. Józef Kret? Za. Bartłomiej Małecki? Za. Artur Matysiak? Za. Krzysztof Marcinek? Za. Robert Mikołajczak? Za. Maria Robowicz-Łukomska? Za. Henryk Serber? Za. Karol Sosnowski? Za. Sylwana Szcześniak? Mariusz Wojcieszak? Za. Krzysztof Zawada? Za. I szanowni Państwo, stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to przyjęcie protokołu z czwartej sesji Rady Gminy w Czerwinie. I tutaj również proponuję, abyśmy przyjęli ten protokół bez odczytania, tak jak po zwyczaju zostało u nas przyjęte. Przechodzimy do głosowania. Piotr Fabisz? Za. Karolina Grzybowska? Za. Józef Liber? Za. Bartłomiej Małecki? Za. Artur Matysiak? Za. Krzysztof Marcinek? Za. Robert Mikołajczak? Za. Maria Robowicz-Łukomska? Za. Henryk Serbiak? Za. Karol Sosnowski? Za. Sylwana Szcześniak? Za. Mariusz Wojcieszak? Za. I Krzysztof Zawada? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z czwartej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy teraz do uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwin na 2024 rok. I tutaj pozwolę sobie oddać głos panu skarbnikowi. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, wójta, chciałbym Państwa poinformować, że planowane dochody budżetu na rok 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 245 103 zł 60 groszy do wysokości 35 343 935 zł 22 grosze. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 189 837 4 grosze, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 63 266 56 groszy. Wraz ze wzrostem dochodów o kwotę 245 103 zł 60 groszy zwiększają się o tą samą kwotę wydatki do poziomu 47 573 608 zł i 67 groszy. Z czego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 166 382 zł 78 groszy, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 411 486 zł 38 groszy do wysokości 13 853 469 zł i 92 groszy.
Wynikają te zmiany z następujących okoliczności. Po pierwsze, pozyskano dodatkowe środki na drogi dojazdowe do kół w kwocie 63 750 zł. Ponadto otrzymano również środki w łącznej kwocie 144 088 zł i 64 groszy z tytułu refundacji części poniesionych wydatków z Funduszu Sowieckiego w roku 2023. Przypomnę, że te wydatki wynosiły 421 385 zł i 39 groszy. Ponadto również są na konto Czernin wpłynęły środki w kwocie 34 120 zł 45 groszy stanowiące refundację za wydatki poniesione w 2023 roku związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych. Te wydatki, te dochody oczywiście pozwoliły na zwiększenie wydatków, które w dużej mierze przeznaczono na zadania realizowane w zakresie transportu. Mam na myśli przebudowę dróg dojazdowych do pól i budowę drogi oświetlnej na osiedlu Czernin. Dziękuję. Jednocześnie tutaj w głosie, że Pan Przewodniczący pozwoli, wieloletnia prognoza finansowa również związana jest ze zmianą budżetu i dostosowaniem tej wieloletniej prognozy do budżetu na ten rok. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy tutaj mamy jakieś zapytania odnośnie przedstawionych projektów uchwał? Ja myślę, że tutaj skarbnik wyjaśnił, wszystko jest jasne. Jeżeli nie ma pytań, to zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania nad pierwszą uchwałą dotyczącą zmiany uchwały budżetowej gminy Czernin na 2024 rok. I przystępujemy do głosowania. Piotr Fabisz. Za. Karolina Grzybowska. Józef Liber. Za. Bartłomiej Małecki. Za. Artur Matysiak. Krzysztof Marcinek. Za. Robert Mikołajczak. Za. Maria Radowska. Henryk Serger. Karol Soskowski. Za. Przepraszam. Sylwana Szcześniak. Mariusz Wojcieszak. Za. I Krzysztof Zawoda. Za. Państwo stwierdzą, że zmiana uchwały budżetowej została przyjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała jest jakby dowodna. Pierwszej, czyli zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernin na lata 2024-2037. Czy tutaj jakieś pytania pojawiły się? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I przechodzimy do głosowania. Piotr Fabisz. Za. Karolina Grzybowska. Józef Liber. Za. Bartłomiej Małecki. Za. Artur Matysiak. Krzysztof Marcinek. Za. Robert Mikołajczak. Za. Maria Radowicz-Żukomska. Za. Henryk Serger. Za. Karol Soskowski. Za. Przepraszam, Karol. Sylwana Szcześniak. Za. Mariusz Wojcieszak. Za. I Krzysztof Zawoda. Za. I szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej została również przyjęta. Kolejna uchwała na dzisiejszej sesji to dotyczy ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci dla placówek oświatowych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół. Państwo, Panowie, uchwała jest związana z tym, że poprzednia uchwała obowiązywała na rok szkolny 2023-2024 i w tym momencie proszę o podjęcie uchwały związanej jakby z terminem determinowym, prawda? Więc zmiana uchwały będzie wtedy, kiedy nastąpi zmiana stawek urzędowych. Jeżeli Państwo zauważyliście, to mamy określony właśnie element, gdzie dołożymy dzieci niepełnosprawne albo transportem zorganizowanym do szkół. Również jeżeli nie da rady, to rodzice mają prawo starać się o kosztów dowożenia. I tak tutaj mamy takie przykłady dla samochodu osobowego, prawda, pojemności do 900 cm3, powyżej 900,089, 0,15, motocykla 0,69, motorower 0,42, no takie prawo też może być. I tutaj w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, które jest obowiązujące 22 grudnia 2022 roku, te stawki dokładnie takie są, czyli nie zmieniamy tutaj, nasza stawka nie może być niższa niż rozporządzenie. To ona właśnie się dubluje i pokrywa.
Rozumiem, że oczywiście uśmiech jest związany z tym, że jeden z panów europosłów też motorowany jeździ po Europie. Nie tylko. Takie są stawki, proszę dzieje, przepraszam też. Natomiast, tak jak mówimy, ta się uchwała obowiązująca na 23-24 rok szkolny i ta będzie obowiązywała do czasu zmiany, prawda, ona jest ta minimalna, ale musimy ją po prostu podjąć, dlatego proszę Państwa o to, byście taką uchwałę podjęli. Nie ukrywam, że koszty mamy, może nie mamy, bo trudno powiedzieć, że mamy, ale osób, które mają uprawnienia do korzystania z tego typu rzeczy jest po prostu coraz więcej. Przygotowane było wczoraj się zebranie sowieckie w Gradu, prawda, gdzie kwestia dowozu jest bardzo ważną rzeczą. Nie ukrywam, że chyba też na tym temacie musimy się w najbliższych 2-3 miesiącach pochylić, prawda, bo okazuje się, że właściwie co pół kilometra musielibyśmy się zatrzymać, prawda, bo oczekiwania są, że 200 metrów trzeba by, prawda, jeszcze dowozić, prawda. Przepraszam, ale czasami takie wrażenie odnoszę i nie mówię, że nie, bo tego jesteśmy na to inaczej. Natomiast wracając do tematu, proszę o podjęcie wyjaśnień, jeżeli są pytania, prawda. Dobrze, dziękuję Panie Wójcie. Otwieram dyskusję. Czy mamy tutaj jakieś pytania o uchwały? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad przedstawioną uchwałą. Piotr Fabisz. Za. Karolina Grzybowska. Józef Mika. Bartłomiej Małecki. Za. Artur Martyszki. Za. Krzysztof Marciniak. Za. Robert Mikołajczak. Za. Maria Robowicz-Bukowska. Za. Henryk Serbiak. Za. Karol Sosnowski. Za. Sylwana Szcześniak. Za. Mariusz Wojcieszak. Za. Krzysztof Zawada. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wyższa uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to są interpelacje i zapytania radnych. Oddaję tutaj głos Państwu radnym. Proszę Krzysztof. Rado, ja chciałem złożyć dwie interpelacje na Pana ręce, Panie Przewodniczący, i może wkrótce tylko odczytam treść tych interpelacji, żeby zebrani też wiedzieli, o co chodzi. Pierwsza interpelacja. Zwracam się z prośbą o interwencję i pomoc w realizacji zadania, o które od kilkunastu lat zabiegam jako radny sołectwa Żegoczyn. Budowa chodnika w Żegocinie w kierunku cmentarza. Jest to odcinek o długości około 400 metrów bieżących. Z uwagi na bardzo duży ruch samochodów na tej drodze podczas uroczystości Wszystkich Świętych, organizowania w naszej parafii w drugą niedzielę lipca podobnych uroczystości z udziałem setków wiernych, jak i podczas konduktur żałobnych, stwarza to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, jak i kierujących pojazdami. Nadmienię, że sołectwo Żegocin w minionych latach zakupiło część towaru na realizację tej inwestycji, jednak z uwagi na niemożliwość wydatkowania funduszu sołeckiego na drogach powiatowych uniemożliwiło to realizację tego przedsięwzięcia. Proszę Pana Roberta Mikołajczaka, przewodniczącego Rady Gminy w Trzeminie oraz Pana Sławomira Spychaja, wójta gminy Trzebin, o przedstawienie mojej interpelacji ponownie podczas sesji Rady Powiatu Rzeszewskiego. To dotyczy jedna interpelacja i druga interpelacja. Zwracam się także z prośbą o pomoc w usunięciu skutków trąby powietrznej, która 10 lipca bieżącego roku dotknęła Żegocin. Na odcinku drogi z Żegocina do Pieluszyc zostały przewrócone 34 drzewa, powodując wyrwy w asfalcie na tym odcinku drogi, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Nadmienię, że podczas wiosennych prac remontowych ten odcinek drogi, na którym były dziury, nie zostały załatane, co dodatkowo czyni tę drogę zasadną do remontu. Pragnę nadmienić, iż wiosną zgłaszałem do wójta gminy Trzebin także ten odcinek drogi z prośbą o przeprowadzenie ścinki pobocznej. Kałuże, które się tworzą podczas deszczów, są dużym zagrożeniem dla użytkowników tej drogi. W połączeniu z niewidocznymi, zalanymi deszczem górami i wyrwami na powalonych drzewach, skutek trąby powietrznej stwarzają duże zagrożenie. To jest pokrótce przedstawione to, co jest w interpelacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Interpelacja i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa radnych? Również ustna interpelacja, czy koniecznie pisemna. Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne głosy i informacje. Tutaj chciałbym też oddać głos Państwu sołtysom. Pozwolę sobie tutaj może na sam początek, bo jesteśmy akurat w trakcie
zebrań sołeckich. Było tych zebrań się już 5 i wśród nas dzisiaj mamy 2 nowych sołtysów. Jest to pani Ewa Balak i Grzegorz Kościuszko, także to są nowe osoby tutaj na naszej sesji. Pozwolę sobie Państwu tutaj przedstawić. Czy jakieś są zapytania z sali? Proszę. Ja korzystając z tego, że mamy pana dyrektora zarządu Panie Piotrze, tak się ładnie uśmiechnie, droga na Strzyce, te krzaki, akacje, schodzi się droga, naprawdę. Pani Halina Meller, poprzednia pani dyrektor, będąc tutaj u nas na komisji, obiecała, że to wytnie, potem się stał Żegocin i wiadomo, że to wszystko, te priorytety się trochę zmieniły, ale teraz gdyby się udało tam te krzaki trochę postrzec, byłoby bardzo cieszę. A oczywiście radny powiatowy też. Tutaj pan radny powiatowy trzeba mieć na do dyrektora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Właśnie też chciałem na to zwrócić uwagę, że Piotr jest jak gdyby dyrektorem, ale tutaj pieniędzmi bardziej zarządza powiat. Finansami, że musimy tutaj gdzieś tam uważać. Bardzo ważna informacja. Dobrze, dziękuję. Proszę odpowiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak zapewne wiecie, od 2 tygodni zostałem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Warszawie. Pani Meller odeszła, myślę, na zasłużoną emeryturę. Po 2 tygodniach widzę, jak to była ciężka praca, bo inaczej to wygląda z perspektywy dyrektora dróg, a inaczej z perspektywy każdego radnego, każdego sołtysa. Ja rozumiem wszelkie oczekiwania, Wójt się śmieje. Współczuję Ci. Właśnie cieszę się, ale współczuję. Dużo osób mówi tak, gratuluję i na tym koniec. Zapomnę być odwrotnie. Współczuję, to Ci gratuluję. Tak żartując. Powiem tak, weszliśmy jakby w ciągu roku budżetowego w pewien już jakby sposób wydatkowania tego budżetu w zarządzie dróg. Więc pewnych rzeczy myślę, że się nie da zrobić, bo wiele rzeczy typu odkrzaczanie, typu ścinka poboczy, typu wyrównywanie poboczy, typu ścinka trawy jest zlecane na zewnątrz. Te pieniądze już się gdzieś kończą, a ponadto od około miesiąca walczymy ze skutkami szkód burzowych, które cały czas sukcesywnie wychodzą. Między innymi tutaj na Bieruchach, na zakręcie przy drodze powiatowej też ta karta się odsunęła i wszędzie gdzieś to jest koszt 2, 3, 4 tysiące 10 i to cały czas sukcesywnie spływa, więc te pieniądze się kurczą. Więc ja nie mogę obiecać, że ta droga zostanie odkrzaczona. Chociaż fragment, to naprawdę jest taki fragment, Piotrek. Ale u siebie, panie radny, u siebie, tutaj jak pan Więc Chcę powiedzieć, że jest tam taka teczka, która na razie jest w trakcie rozpatrywania i po każdej sesji, po każdej gdzieś spotkaniu wiejskim, każdy sołtys, każdy radny, to bywa akurat w naszym wypadku pan wójt zrobił zbiorówkę i ta zbiorówka wpłynęła, a tak to sobie proszę wyobrazić, że każdy sołtys czy radny gdzieś tam ma jakieś oczekiwania i to nie jest czasami jedno pismo, tylko 3. Jedno o wykoszenie, drugie o załapanie, drugie coś tam o wykrzaczenie. Fizycznie naprawdę, tak żartobliwie nie jesteśmy w stanie odpowiadać na te pytania wszystkie, więc czasami, jeżeli nie ma reakcji ze strony zarządu dróg, to po prostu nie jest efekt złej woli. Tak samo jak nie był efekt złej woli pani Haliny Meller, że czegoś nie zrobiła, no po prostu nie było na to pieniędzy środków. Sukcesywnie, jeżeli tylko pojawi się możliwość, to doraźnie będziemy to robić, ale nie mogę, po prostu nie składam pustych obietnic do ukrycia, że zrobimy, jak nie zrobimy. Nie wiem, po prostu na ten moment nie wiem, jeżeli się możliwość pojawi, to zapiszę i ekipa z zarządu dróg, która jest tylko 3-osobowa, przypomnę, powiedzieć Wam, to zrobi. W planach, ale to też są plany, to nie są tak, że my to już kupimy, gdzieś tam chcielibyśmy jakieś sprzęty kupić, takie chociażby podstawowe jak do ścinki krzaków, ale to jest może plan na przyszły rok, bo nie uda się tego wszystkiego zrobić od razu. Tyle z mojej strony, proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Dziękuję bardzo. A tak, też się w tym
tym zestawieniu także była wnioski pana Piotra Fabrisza. Zobaczymy, czy od siebie zacznie, czy u nas zacznie. Ja będę miał pytanie do pana Piotra, czy ta zbiorcza integracja z naszej gminy jest na początku, czy na spodzie tej? Nie ma to znaczenia. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Tematy powróci, ale po kilku lat śmieszny, a to został dyrektorem. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, bardzo się cieszę i bardzo gratuluję, a z drugiej strony wiemy o tym, że jest to chyba jedno z najtrudniejszych stanowisk, prawda, które można piastować, bo raczej radości nigdy nie będzie, prawda, w tym momencie, bo zawsze jest za mało, tak jak wszędzie, prawda, jeżeli za dużo i życzę rzeczywiście, zapraszam do Pana Sowieckie, także z Wojtkiem Warszawskim, to też jest ciekawy temat, jako taką przezwojowy temat. Ale chyba, że jeden z takich tematów, już Wam przykład rozmawialiśmy, jest też myślenie o rzeczywiście kosiarce piłach do obcinania właśnie gałęzi bocznych. Ja nie wiem, że mamy czy nie mamy, prawda, gdzieś tam, ale to rozważamy. Chcemy spróbować chociażby przez 100-200 metrów może komunalną, zobaczyć jak idzie tą naszą kosiarką, w ogóle kontrolną do poboczy, a możemy ją chwilę postawić. Co z tego wyjdzie? No uciekło gdzieś tam te wszystkie, prawda? Czy to zdaje egzamin? Bo chodzi o to, żeby te krzaki, które wchodzą w drogę, metr na przykład objechać gałęzi. Wiadomo, że nie wytniemy ich nie da rady, bo to są setki tysięcy złotych na cały powiat. Ale może jest to rozwiązanie i przetestujemy, czy nasz szybenie tam na kierunku hakuje bardziej, czy zdaje w ogóle nam, czy to jest możliwe. Bo widzieliśmy, tak praktycznie, ale pokazuje, że człowiek się jedzie, kiedy tego typu maszyna, tak jak pamiętacie, Stasi, bo może nie pamiętacie, kosiarki żliwne, które były, prawda, gdzie, no tak jak przykładanie kosa, prawda, tylko kosiarki, to taka maszyna szła kiedyś przyszedł od Grabu do Żelkowa, natomiast to, co pozostawiła gałęzie, mówię, ostre jako taką, no to Pani Boże Gorna, prawda, że to nie do końca tak można, że można wziąć gałęzie i zostawiać takie sztajaki, które potem będą jeszcze gorzej niż komplet, znaczy podam dla tylko informacji, że mamy problem, prawda, bo może warto było takie coś mieć, aczkolwiek tu mówię bardziej na powiatowych, niż gminy, bo w gminy tego potrzeby aż takiej nie mamy, prawda, tu możemy dać. Tu może być problem na tej drodze, bo te krzaki już naprawdę są w drodze, więc nawet jeżeli komunalka przyjedzie i to wytnie, to te ostre są za blisko też drogi i faktycznie, że tam ktoś rowerem... Tak, to mówimy o tym, że węgry trzeba było robić. Ale tak, na terenie gminy Czermin, sąsiedniej gminy bardziej bym powiedział, jeden z mieszkańców ma taką piły, bo to jest 4 piły, prawda, w pionie można je umieścić. I nie wiem, może też z nim porozmawiam i może przetestujemy, jeżeli oczywiście będzie chciał i damy radę, czy to w ogóle tak, bo też bym chciał widzieć, tak jak oglądaliśmy w terenie, ale oglądaliśmy w terenie, to jest tak, że kupujemy coś, bo nam się podoba, bo jak to ten święty Gawek, czy jak tam mówię, prawda, zgodnie trzeba, prawda, także temat jest bardzo ważny, bo w niektórych wypadkach rzeczywiście nasze drogi w większości powiatowe i to nie nasze drogi powiatowe się zamykają po prostu i dobrze to Państwo wiecie, prawda, i nie jest dzisiaj może czas na to, ale zimowy jest też dobrym czasem, bo wtedy liści nie będzie i może ładnie by nam to się udało robić. Nie wszystko od razu na temat, ale może warto tego tematu. A może na pewno by dobrze było wynająć na 2 dni czy 3 i wtedy... Albo ja, że takie klimaty albo gdzieś, którzy mieszkają taki sprzęt już użytkują, bo tak było z bardzo wizująco. My pojechaliśmy, oglądaliśmy, to nie jest tak, że pojechaliśmy, maszynę kupiliśmy, postawiliśmy, bo możliwości były droższe, były tańsze, my wybraliśmy akurat taką, ale właśnie przez testowanie i rozmowa z wójtem burmistrzem, co prawda ten wójt, który ten posiadek miał, to już go nie ma, bo to tam wtedy, prawda? Bo tak dla ciekawości, dobra, rozprawdzałem, chciałem go dzwonić, ale już nie urzędy, ale to było kilka lat temu. No chodnik w kierunku księżyców też już się powoli tam zamyka, nie? Także to też trzeba mieć. Bardziej kierunki na przykład. To nie chodzi o to, co bardziej są inne. To są właśnie takie rzeczy, że można wjechać metr, ciąć i wtedy mamy spokój na jakby rok, 2, 3 na przykład. Bo o tym mówię. Właśnie tak, znaczy, sam Pan dobrze powiedział, lepiej wziąć firmę i te 2 godziny przepracuję taką profesjonalną, jak mi to robią i później się rozejrzymy, co kupić, a nie... Ale dokładnie tak po sezonie, dlatego pokazuje, prawda, że to nie jest tak, że bo już się nie, to mam apetyt. Nie, trzeba stać, to jest jeden temat, prawda, ale na pewno trzeba wybrać, bo i są kosiarki, są piły tarczowe, różne, ja się to nie znam, że to Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Marek. Chyba po raz ostatni chciałam się odezwać i tu Piotrowi przypomnieć, żeby pamiętał o tej drodze, o którą zabiegałam całą moją kadencję, którą byłam. Żeby nie zapomnieć. Myślę, że radny i nowy sołtys
będą też o to zabiegać. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję Pani Mario. Nie da się zapomnieć. Kolego Piotrze, gratulacje przede wszystkim. Życzę Ci wielkich, ogromnych sukcesów i myślę, że te sukcesy będą szczególnie widoczne na terenie naszej gminy. Drogi, chodniki, pobocza i tak dalej. Tego Tobie i nam wszystkim życzę. A w ogóle to gmina ma takie szczęście, bo nigdy nie było, żeby na każdej sesji był dyrektor dróg powiatowych, nie? Także czasy dla tej gminy. Teraz nie wiem, do kogo się rzuci, ale chyba bardziej do radnego powiatowego. O budżet. Mamy, nie, bo dotyczy to akurat odcinka drogi Marianin-Pleszew i odcinka na terenie gminy Pleszew. Były wycięte te akacje, piękne pobocze. Niestety te akacje w tej chwili odrosły, już mają niektóre 3 metry wysokości. Szkoda, że nie było pomyślane wcześniej, jak były pobocza koszone, kiedy te akacje były takie, to by był naprawdę niewielki koszt, gdyby tą kosą tam czymś tam przejechał. W tej chwili już będzie problem, a za rok, za 2 to już będzie ogromny problem, bo będzie gorzej wyglądać niż wyglądało przed remontem drogi. A fajna droga, korzenie znowu będą niszczyć drogę. I jeszcze jedno miejsce na tej drodze, zakręt między Marszewem a Marianinem 90 stopni. Ktoś projektował, nie pomyślał, że samochody kołami będą wyrzucać kamienie na tym zakręcie. Bardzo niebezpiecznym zakręcie, w którym, nie wiem czy pamiętacie, tam już człowiek zginął na motorze właśnie. Do samochodów to jest niebezpieczne, a do motoru to już nie wyobrażam sobie, jak ktoś wjedzie w te kamienie i będzie tam skręcał. Można to jakoś utwardzić, chociaż ten łuk, gdzie jest ten zakręt. Kolego Marku, rozumiemy się, o co chodzi. Nie? Chodzi o ten łuk nie zewnętrzny, tylko wewnętrzny. Ludzie skracają, wyrzucają, tam ciągle jest pełno kamieni na tym łuku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? A może dalej gdzieś tam pociągnę temat tych właśnie też drzew i tak dalej. U nas jest w Skrybni, to właśnie przy powiatówce. Najpilniejszą sprawą, bo poradziliśmy sobie sami we własnym zakresie z wycięciem, przycięciem odpowiednio tych zakrzaczeń przy znaku stopu pierwszeństwa, tutaj drogą też powiatową główną Pleszew-Terni. Zrobiliśmy to sami w parę osób. Teraz wygląda to naprawdę dość dobrze, jest czysto, znak jest widoczny. No dalej tutaj będę apelował o ten znak stop. Natomiast duże zagrożenie stwarzają w zasadzie 3 drzewa na gruncie gminy, też przy samej drodze. One na pozycję Państwa wpływów są bardzo mocno pochylone. Gałęzie są już dość suche i bardzo często, nawet w bezwieczne dni, same te gałęzie spadają wprost na drogę powiatową. No, jest to spore zagrożenie, bo może to spaść na, nie wiem, 5 człowieka, jakikolwiek samochód. Gdy wieje, to już w ogóle wtedy jest tragedia, bo te akurat zawsze wiatry są w stronę taką, że te drzewa pochylane są na jej posesję, na jej budynki, na linię energetyczną. Skoro, tak sobie też myślę, mielibyśmy ciężko coś takiego przeforsować, żeby dostać zgodę na wycięcie takich drzew, całkowite wycięcie, bo one też już są dosyć podniszczone, tych wiązów i w zamian tego, nie wiem, możemy wsadzić nawet dwukrotnie tyle, czy więcej. No to czy nie dałoby się tego zrobić jeszcze w jakiś inny sposób, albo nie wiem, czy przez straż, czy przez energetykę, bo jak oni wycinają pod liniami. To jest też zagrożenie dla linii energetycznej, bo wprost nad linią się te drzewa się na linii pochylają, spadają gałęzie i tak dalej, więc tutaj też taka sprawa do przemyślenia i to jest dosyć pilne. To najbliższy jakiś silniejszy wiatr, gdzie jesień ten, no może się zdarzyć też tragedia. Dziękuję. Panie Guci? Widziałem w Jest zagrożenie, to i zdjęcia. Generalnie jest to prawda, to też jest droga powiatowa. Tak. Wcześniej myślę, że Piotrek też dotrzyma jakby tej zasady takiej niepisanej, która była i to na terenie gminy i na terenie powiatu w drogach, że jeżeli mieszkaniec jest zainteresowany i podcina na przykład podkrzesa, prawda, drzewa, to jest jakby była taka niepisana zgoda, prawda, bo wiadomo, że nie może, prawda,
mnóstwo drzewo, prawda, gdzieś tam, jeżeli tak ma być, to byłoby fajnie, bo wtedy zdarzały się przypadki, że mieszkańcy sami po prostu podcinali ze świadomością. Oczywiście był telefon, proszę bardzo, proszę to zrobić, to była moja deklaracja w imieniu swojego powiatu, prawda, i nigdy nie zdarzyło mi się przez wszystkie lata, żeby miał być podkrzesanie gałęzi albo ścięte drzewo, prawda, to sobie takie czegoś nie było, więc jeżeli tak by było, to można, to jest takie niepisane prawo, bym powiedział. I rozsądno, jeżeli o to chodzi. Poza chodzi oczywiście przestrzegania tych zasad nie uschnięcia drzewa, bo doczekamy, że to może być konsekwencja, ale to każdy jest rozsądny. No na pewno jest bardzo trudno do tego, żeby stwierdzić pozwolenie na wycinkę drzewa, bo już cały czas u Polemaniaka powtarza na wierszach, mogę powtórzyć, kiedy składaliśmy wniosek na moim zdaniem suche drzewa na drodze powiatowej Żbiki, Żegocin, bo wtedy do gmina składa wniosek, prawda, jako ten prowadzony sprawę i rozrodnie powiat na gminie. No to dostaliśmy odpowiedź z zewnątrz, prawda, że mamy czekać do wiosny, no może odbiją. Były trochę definitywne, no to tłumacz to mieszkańcom, prawda, że Poznań powiedział, że nie i koniec kropka. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego tak też głośno myślę, że tak szybko, że tak wielokrotnie, że jest to prawie niemożliwe, żeby dostać zgodę na wysiłek. Oni się rzekli, chyba nie. Moim zdaniem wystarczyłoby właśnie rozsądne formowanie koron tych drzew. Gdyby to gdzieś tam wystarczyło, to ja zrobiłem coś takiego na swojej posesji z własnym sumptem. Drzewa nie uschły, dalej się rozrastają, są piękne. Natomiast tutaj no, ciężko by było prosić mieszkańca, żeby on na gminnej działce za coś takiego płacił. A mówię, no to jest jeszcze sytuacja taka, gdzie gałęzie suche, grube konary spadają wprost na drogę. Tak, korzystając też, jakby uzgodniając ten temat, dziękuję wszystkim strażakom za to, co było w czasie akcji, o tym mówiłem na już spotkaniach i nadal dziękuję, prawda, bo możemy zawsze się radiować, ale jednak zrobili potężną robotę, prawda, usuwając zwałę, wszystko, prawda, i upraszczając zdrowie, a że dzisiaj jeszcze pozostałości są gdzie leżą, bo było zasiane, bo coś innego, prawda, to taka normalna rzecz, ale tak jak już nie było powiedziane, apetyty były, ale potem jak trzeba wszystko posprzątać, to nie ma chętnego, prawda, do końca, no bo jako pewien ziemnik kierowników lubię zabrać mięso do zjedliwości, prawda, czyli te małe gałązki też posprzątają, tylko żeby gruba reszta niech sobie leży w rowie, prawda, i tam dalej, i potem takie wzorki czasami są, bo dzisiaj to też jest takim apetytem, jak było kiedyś. Ale też warto powiedzieć i naszym strażakom mali PSP, które chociażby w Żegocinie koło kościoła, prawda, pewne rzeczy w ramach ćwiczeń wykonało, prawda, i korony drzew poprzycinało, prawda, bo my tego nie zrobimy i nie zrobi to taka pomoc. Dobra, no bo jednak to jest tak, że gmina te gałęzie wisiały gdzieś tam na terenie, gdzie mogą mieszkańcy nasi. Tutaj nie może być bo rozdzielność, prawda, jeżeli o to chodzi. No i ciężki to nas energetyką, prawda, bo oni też mają jakby swoje zasady i mówią, no, tutaj muszę powiedzieć, że właściciel drzewa powinien zadbać o to drzewo, jeżeli ono wrasta w linię energetyczną. Takie są zasady. Jeżeli na prywatnym terenie rośnie drzewo i linia energetyczna, to energetyka nie do końca jest zainteresowana, bo to ja powinienem sobie zadbać, żeby moje gałęzie z mojego drzewa nie wchodziły. Przez analogię myślę o gminie i powiecie. Tak, proszę rozwiązania pokazuje kłopot energetyki. To nie jest do końca jej interes. Chyba, że jest skrajna sytuacja, że jest niskrzemiony po uszczucia, albo inaczej ciągle do przyjeżdża. Tak, bo tu jest właśnie taka sytuacja, że to nie rośnie w posesji prywatnego właściciela, tylko to jest albo to będzie droga powiatowa w tym miejscu ma bodajże pas 50 cm od krawędzi asfaltu, więc one się będą kwalifikowały albo, że rosną w pasie drogi, albo już częściowo w działce gminy. Ale gałęzie i one są całe pochylone nad drogą, nad linią i na linię też opadają, bo linia idzie energetyczna po drugiej stronie. I one zawsze po prostu drzewo, które rośnie bezpośrednio, czy nad linią stwarza zagrożenia, może być po drugiej stronie. No dobrze, dziękuję bardzo. Mogę panie wójcie, panie prezesie, mam taką sprawę, jakby była możliwość taka, chociaż podziękować tym jednostkom, co brały udział w tym, bo nie tylko brali na naszym terenie, ale w ogóle w kościelnej wsi, na terenie Pleszewa, może jakiś tam list gratulacyjny, czy tam skromną pamiątkę, bo jak zresztą panie wójcie widział pan u nas, nie będę wymieniał nazwiska, ciągnikami byli tymi dużymi, pomagali i może tym osobom jeszcze można by to jakoś tam podziękować. Myślę, że do tego zrobimy, bo to nie tylko im, ale także na przykład mieszkańcom, którzy ufundowali, prawda, pośrednio. Oczywiście, nie wydając nikomu więcej mniej. Myślę, że gdzieś będzie okazja na spotkaniu, prawda, zaprosić czy prezesów, czy przedstawicieli, prawda, o to chodzi, bo na nasze spotkanie można zawsze
wewnętrznym, ale tak jak powiedziałeś, chodzi o to, żeby jednak pokazać na zewnątrz, no, prawda, że wiemy, co zrobimy. Tak? Bo się też będą czuli dowartościowani, czy nie daj Boże, jak to mówią od długa, niemalowane by się coś stało od nowa, czy jak, to też wyjadą i będą pomagali bezinteresownie, bo tam nikt im złotówki nie zapłacił, nikt im nic nie dał. Co zjedli kiełbaskę, co była, tak jak mówisz, ufundowana tutaj przez firmę z Czermina i dzięki tutaj koledze Zbyszkowi, Serbiakowi i potem objechał już odwiózł to i dbali o to, żeby ci strażacy mieli picie, jedzenie, skromne jedzenie, ale mieli to jedzenie i tą ciepłą kiełbaskę i o to właśnie chodzi. O takie pokazanie, że my jesteśmy też, oni są do nas, a my jesteśmy do nich, że pamiętamy o nich i razem możemy współpracować. Tak. Okej, tylko tak uzupełnić to nie do końca było takie dane, bo jednak gdzieś tam trochę tych wydatków było, prawda? Ale nie ma za darmo, to jest tak najtańsze rozwiązanie, jak Zbyszek mówi, tańszego rozwiązania nie ma, prawda? Kategorii pomocy do strażaków, także przyjmuję do wiadomości, rzeczywiście to warto zrobić, o tym też gdzieś tam mam w głowie, tylko na jakimś takim forum, prawda, żeby to nie było w naszym wewnętrznym gronie, prawda, i my sobie strażacy wzajemnie podziękowaliśmy, bo nie o to chodzi. Czy spotkanie zarządu OSP, czy jakim innym możemy ja też o сказать? tym mówię, dlatego na każdym zebraniu praktycznie, szczególnie tam, gdzie to dotyczy, prawda, tych miejscowości, bo nie wszystkie miejscowości bezpośrednio miały ten udział, typu Grad na przykład, no nie był tak zaangażowany, bo to było obok, prawda, nie bardziej Żegocin, bardziej Pierwszyce, bardziej Szczytę, prawda, czy Czerwień, czy Wojszewice, bo oni właśnie wzięli udział jako tej jednostki i mówiąc, wiem, że może nie pomylił, o to mi chodzi. Ale także o tym mówię na zebraniach wiejskich, gdzie ktoś z mieszkańców, bo dla mnie to jest na dożynkach była mowa. To dziwnie może brzmiało z mojej strony też powiem, ale paradoksalnie cieszyłem się z tego, co się stało. Dlatego się cieszyłem, że to był test dla naszych mieszkańców, typu zbiórka, typu wzajemna pomoc i my ten test zdaliśmy. To jest to pokazane właśnie, że nie, że się odsłoniliśmy, niech się Żegocin albo Pierwszy na sami, prawda, bo my nie pojedziemy, po co wieczór obchodzi, skoro gdzieś tam Czyłek, prawda, nie chcę być wymieniać nazwiska, kto doznał katastrofy, prawda, budowlany, to była największa chyba w gminie Czerwień, czy zbiórka pieniędzy, o tym mówię. Także mieszkańcy uważam i strażacy zdaliśmy egzamin, czy na naszym terenie, czy jadąc chyba 4. albo 5. raz do kościelnej wsi, tak, sobie zalewało i może nie daj Boże, piątek jutro się dzieje, zapowiadają, żeby nie było, że jutro strażacy nasi będą wzywani do kościelnej wsi na kolejne pompowanie wody w tym rejonie, bo powiedziałem, że musi rok czasu minąć, prawda, albo pół roku zanim uzyskają, prawda. My tylko możemy dołożyć, że środki dla mieszkańców, te, które były od województwa, w większości wpłynęły, albo wszystkie razem gdzieś tam. Także to też przekazaliśmy tym, którzy byli, prawda, i mogli się tutaj Mala jest, prawda, też uzupełnić, jeśli mogę, teraz przepraszam, nie powiedziałem, tak Mala jest pełniącą obowiązki, chyba, że tak mówię, prawda, pełniącą obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 grudnia na razie, a potem życie pokaże, to się tam będzie działo. Konkurs, który ogłosiliśmy, nikt się na ten konkurs po prostu nie zgłosił. Tak? Woli informacji, jeśli Państwo wiedzieli, bo czasami coś ucieka, prawda, w wielu, prawda, wielu sytuacji. Także tak, przyjmuję do wiadomości, myślę, że takiego odpowiedni dzień będziemy strażakom, jeden czy kilku mieszkańców, którzy także finansowo spadli więcej, bo trudno zapytać wszystkich darczyńców, ale że Gościn nazbierał, nieważne ile, prawda, czy nie, czy Dłęg nazbierał, nieważne ile, czy inne miejscowości. Tu nie o to chodzi. Każda główka bardzo ważna i za to myślę, wszystkich mieszkańców bardzo dziękuję za pomoc. Dziękuję, bo wtedy, kiedy trzeba, byliśmy po prostu. To jest najważniejsza. Jak ktoś powie, że straż pożarna jest niepotrzebna, no to właśnie wtedy, kiedy potrzeba, to dopiero. Znaczy tak z boku, to tak wygląda, nie wyjadą, może raz, 2 razy wyjadą do akcji. A potem to tylko może mieć w większości właśnie na siebie, ale także na rolników, którzy mają ciągniki inne rzeczy, bo to też stanowi wysokości zadania. Pomijając, jak zawsze, jakieś zgrzyty były i jest to normalna rzecz po prostu. Bo jak nie mają roboty, to nie ma zgrzytu. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, wolny głos, informacje. Czy mamy jeszcze jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, to zamykam. Może jedno zdanie tylko powiem, tutaj by się odnosił WPF-u, co było prawda, to wyglądało. Właśnie WPF o oczyszczalni, no bo warto wspomnieć na tym tylko. Jesteśmy po otwarciu ofert na oczyszczalnię dużo w Czerwinie, czyli to o czym mówimy. Mamy 7,5 miliona w pewnym sensie przyznaną dotację, prawda, może nie przyznaną, prawda, bo to jest jakby tylko taka promesa, prawda, którą trzeba to spełnić. 500 tysięcy mieliśmy swoich zagwarantowane. Najkorzystniejsza oferta to jest 8 milionów 200. Czyli widać, że to... Bo mamy tam, mówię o stronie 100%, to jest 8200, ale jeśli mogę, bo warto o tym powiedzieć, bo to jest trudne zadanie i jakby męska decyzja nasza. Tak, mimo, że Państwo przyjęliście, ale nie o to chodzi, prawda, bo nie wtedy droga.
Bo chyba jedna z ważniejszych i trudniejszych rzeczy, którą nas czeka, miał 6 ofert, no to uważam, że warto to powiedzieć, to jest bardzo trudny temat. 6 ofert wpłynęło, może przeczytam, jak wpłynęły, już nie patrzą kogo, 10 629 000, potem mamy 10 470 000, 9 677 000, potem mamy 11 502 000, zatrudnieni oczywiście, potem mamy 8 271, to co mówiłem, ale tu dołożę do tego, prawda, który element, bo się chce wyjaśnić, na człowiek można nie przychodzić. I najciekawszy element, 6. oferta, 16 512. Znaczy skala rozwoju za posadu, szanowni Państwo, 8200 i 16 100% więcej firma świata. Pokazuje problem znowu nasz, wtedy mieliśmy chyba bardzo duży problem. Jedno niedobre i drugie niedobre, bo to za tanie może, bo to wiesz, tanie też nie wszystko dobre. Tak, bo to nie może się ale 16 jest najkorzystniejsza, bo mówimy o jakości. To też jest rodzicą. Firma Eko Dbaj i Zjarocina, prawda? I ma najkorzystniejszą ofertę. I jak się pytałem wykonawców, to fachowo robią roboty. No to jest terminalna, to większości jest, prawda, ale tak inna historia na tym etapie. Mam tam tu potrzeba wykonania zadania. Ale drugą firmą w kolejności jest Hydromarko z Jarocina. On nie robi nam przepomognie te rzeczy, tylko nie jest też, że jest to 6, ale jest 9600. Więc ja zawsze mogę dać, jak najtańsza oferta, najkorzystniejsza będzie, bo jakoś ma mi ta sama. Masz rację, bo to jest zawsze to niebezpieczeństwo, że wiecie, co się dzieje. Bo, no, ale ciśnie mi 16 za to samo. No, jest, no ale chcieli go i co na to mówić. No, ale tu właśnie na ten problem sobie powiedzieć, prawda, bo firma najdroższa jest firma Automatic, znaczy ja nie mogę powiększyć, dlatego Automatic z Bielsk, ze Zbielska. Prawda, czyli firma Automatic z Bielsk, tak się nazywa firma, mniej więcej Automatic, czy TIK, ktoś tam jest. I to jest afirma. Mieliśmy w tym elemencie zastosowane prawo opcji, tak jak właśnie w przypadku świetnego licznego było, bo gdyby poszło pięknie ładnie, to planowaliśmy dołożyć magazyn energii. I to było to prawo opcji, czyli albo bierzemy i dokładamy, albo nie bierzemy, prawda, i rezygnujemy. Czyli mamy podstawową ofertę, ja powiem teraz o tym najkorzystniejszym cenowo, to na dzień dzisiejszy według Agnieszki wskazuje wszystko na to, że dane są dobre, czyli bo nadal jest badane, prawda, ale musimy. To zawsze możemy uważać, bo i okazji ma prawo dać, proszę, jak to już wiemy. I prawo opcji tutaj jest te magazynerii, nie pamiętam o mocy, jaką mamy zaplanowaną tam tego magazynu. One były porównywane, ale Eko-Bajka jest tu, 615 000 za magazyn energii. Nie chcę strzelać, prawda, jaka była moc, prawda, magazynu energii dlatego. Ceny były różne magazyny energii, też dała sytuację, uważam, że wypada, żebyście Państwo wiedzieli i warto. 520 to było w firmie tej pierwszej, potem było 635, już nie mówiąc o 959, 494, 615 to jest to i 530 ci najdrożsi za magazyny energii. Czyli ceny magazyny energii różne były, niezależnie od tego jaka cena, prawda, ci mają 615, ale tańsze były za 530, a 470. Uważam, że chyba zrezygnujemy bez promocji, nie będę Was prosił, prawda, dodatkowe środki na to, musielibyśmy szukać prawie 600 000 zł dodatkowo, bo to za nasze wszystko 100%. Gdyby to była dotacja, by przepadała się, to możemy dyskutować. Może ona jest dobrą ofertą, ale rozbieżność pokazuje, że możemy inaczej rozmawiać. Więc tutaj nie będzie, bo panele fotowoltaiczne są zaprojektowane, prawda? I one są w puli podstawowej, ale w przypadku magazyny uważam, że chyba nie ten czas, żebyśmy inwestowali. Grozili 600 000 gdzieś tam, prawda, na 3 lata, bo może za rok, 2, 3 się pojawią jakiekolwiek inne dofinansowania do magazynów energii, prawda? Bo one na pewno będą, nie wiem czy dalej. Więc tutaj nie będę rekomendował tego rozwiązania prawa opcji, ono było, bo jakby było fajnie, to by poszło razem wszystko, prawda? No a niestety i tak już na 206 000 brakuje na razie. Także gwoli informacji, prawda, dla Państwa, że to jest. Jeżeli będzie, to mamy chyba 2,5 roku, możemy wtedy rozstrzygać, prawda? No i za projekty gminy, ale jest firma chodzi. To też pokazało, że kiedy w poprzedniej kadencji kupiliśmy ziemię w Czelunie, warto było wtedy kupić, bo inaczej by to wyglądało po prostu.
Na terenie zostanie tylko przepompownia, coś jeszcze, natomiast sam element zginie, ale zginie demontowany nie w ramach przetargu, ponieważ najpierw oczyszczanie musi uzyskać efekt ekologiczny. No mówię za 2-3 lata, prawda, że wszystko pięknie, ale mówię, bo o tym też mówię. A nie daj Boże, gdyby nie uzyskaliśmy, powiedzieli, zadanie kończymy, firma rozbiera kontener na przykład i wywozi, to nie mamy gdzie ścieków puszczać wtedy, prawda. Więc powiedzieliśmy sobie, że to jest zadanie podstawowe i to robimy, jak będzie wszystko zbadane, kończymy zadanie, a nasi, czy wyrabiamy cokolwiek innego, po prostu rozbieramy ten teren i ja nie wiem, Mam o tym gdzieś. Mam zielony. Dziękuję bardzo za informację. Mam jedno zdanie, panie wójcie, na jakim etapie wymiana? Wymiana jest na etapie, że jest zbiorna, jest trochę wieczyna zrobione, prawda? Firma energetyka trochę zrobiła kłopot, bo jakby są cały brak zgody na wejście zawsze na wymianę, na wejście na pracę na sieci, prawda? I trochę nam przygotowała tę pracę w pewnym sensie. Rozmawiamy, na przyszły tydzień jest umówiony z szefem, być może ręcznie pojedzie do energetyki jarocińskiej i dostanie zgodę na wejście, bo słupy są energetyki jarocińskiej, a oświetlenie uliczne jest czy inne, prawda? A oni pracują pod napięciem. I teoretycznie wszystko ok, tylko tak jak z samym pracują pod napięciem. Musi być zgoda, oni muszą wiedzieć, bo nagle włączają prąd na danym odwodzie, prawda? A ich nazwijmy, nie widzą, że oni pracują na tej sieci, prawda? No i wtedy niestety robią się kłopoty. Także prace ruszyły i pójdą. No widziałem, że bo kiedy jechano, oni tam gdzieś od krabu jechali w stronę Tak, wyprzedzania. i też proszę nie przejmować się tym, że na przykład jedna lampa nie świeci, druga się obróciła, prawda? Bo tak jest przy pracy bardzo niedokończona śruba, albo coś nie działa, prawda? Pewne elementy jeszcze techniczne musieli sobie poprawić, bo okazało się, że coś tam programatorach i szczeliło. Więc najpierw macierzyństwo firma producentem wyjaśniają, bo potem, żeby nie ściągać niepotrzebnie tego terenu. Uważam, że pracę tylko normalnie, prawda, patrzą na te lampy, bo te co są to świecą, nasze nie wszystkie, tylko to też uwaga nie będzie, bo gdzieś tam jedna lampa nie jest wymieniona, prawda. No bo trzeba mieć większy wysięgnik, prawda, bo lampa jest w polu kukurydzy, prawda, i tym drugim wysięgnikiem nie sięgają, prawda, do słupa i przyjedzie nowy wysięgnik, jak wymienia na przykład, nie wiem, ze 100 czy 200 lamp i zrobi 10 tych, które nie da rady wymienić, prawda. Także takie rzeczy będą, że pojedyncze jeszcze mogą być stare, ale dziś może w przyszłym tygodniu firma wraca na rynek i robi dalej zadanie. Dziękujemy za wyjaśnienia. Rozumiem, że nie ma więcej pytań, wobec powyższego zamykam 5. sesję Rady Gminy w Szczecinie. Dziękuję. Dziękujemy.